Witajcie. Dzisiaj przyniosłam ze sobą klucz i dzisiaj będę mówiła o tym, jak unikać niepotrzebnych konfliktów i jak oszczędzać swoje nerwy. I tym kluczem to jest pierwsze podstawowe rozróżnienie porozumienia bez przemocy, czyli rozróżnienie pomiędzy obserwacją a interpretacją. I teraz czym jest obserwacja? Obserwacja to jest to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co jest w stanie zarejestrować okno kamery, a interpretacja to jest to, co na ten temat myślimy, czyli to są nasze myśli. To jest znaczenie, które temu przypisujemy. To też jest historia, którą sobie opowiadamy na temat tego, co widzimy. I pierwszą podstawową rzecz, którą chciałam powiedzieć, jest to, że to nie o to chodzi, żebyśmy nie interpretowali, a nawet jeśli byście chcieli nie interpretować, uważając, że interpretacjami przyczyniamy się do tworzenia konfliktów, mi się to do tej pory nie udało. I moim zdaniem też nie o to chodzi, bo tak naprawdę te interpretacje to jest taki nasz system sterowania, nie wiem, kompas, który podpowiada nam, co tutaj się dzieje, jakie znaczenie ma dla mnie to, co właśnie obserwuję. I każdy z nas to ma i właśnie spróbujcie funkcjonować bez tego. Bez tego musielibyśmy ciągle na nowo ustalać, o co chodzi w danej sytuacji, w danym zachowaniu i jak my mamy się orientować w rzeczywistości. Kłopot w zasadzie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy te interpretacje prowadzą do wzajemnych nieporozumień. I wtedy ten klucz staje się najbardziej przydatny. Być może pamiętacie, że bodajże w zeszłym tygodniu podawałam taki przykład sytuacji, w której rano chciałam wspólnie zjeść śniadanie z rodziną i poprosiłam mojego partnera, żeby przygotował naczynia, koc na trawie, a on powiedział, że nie ma ochoty. No i teraz tak, jaka jest obserwacja? Obserwacją jest, że jego proszę, żeby przygotował, a on odpowiada, że nie ma ochoty. A teraz jaka jest interpretacja? Zobaczcie, że interpretacji może być dużo. Interpretacją może być to, że on się o mnie nie troszczy albo że mnie olewa. Interpretacją może być to, że ja coś źle zrobiłam i pewnie źle sformułowałam pytanie, może coś było nie tak w moim tonie. Interpretacją może być to, że być może on jest na mnie obrażony, albo że coś on powinien. Tak? Interpretacją może być też to, że jako mój partner powinien mnie wspierać, a przecież tego nie robi. Interpretacją może być to, że coś się źle dzieje w naszej relacji i coś z całą pewnością trzeba naprawić. To są całe grupy myśli, które się mogą pojawiać w głowie w momencie, w którym wydarza się coś, co być może nie pasuje do tego, jak sobie wyobrażaliśmy rzeczywistość albo czegoś, co chcielibyśmy, żeby się wydarzyło. I teraz dla mnie ta sytuacja, którą cytuję, była dosyć łatwa, dlatego że między nami jest bardzo dobra relacja, mamy do siebie zaufanie i byłam absolutnie przekonana, że jeżeli mówi, że nie ma ochoty, no to widocznie coś ważnego za tym stoi. I faktycznie było wtedy tak, że był totalnie nakręcony na jakiś domowy projekt, który realizował. Gorzej, jeśli nie ma relacji między mną a drugą osobą, albo kiedy w tej relacji było coś, wydarzyło się coś takiego, co nadwyrężyło nasze zaufanie do siebie. Bo kiedy nie mamy kontaktu, relacji, zaufania, to wtedy bardzo łatwo jest zinterpretować zachowanie drugiej osoby jako skierowane przeciwko nam, jako nieżyczliwe i zareagować adekwatnie. Przychodzi mi do głowy taka scenka, którą często proponuję na warsztatach, które prowadzę, w której jedna osoba siedzi z telefonem komórkowym i patrzy się na niego, dotyka go jakoś palcem, a druga osoba podchodzi i mówi o spotkaniu, na które były umówione. A ta z telefonem nie patrzy, tylko odpowiada mrugnięciami. I potem zadaje pytanie: dobra, to co zaobserwowaliście? I słuchajcie, często
to, co dostaję potem napisane na karteczkach, to jest coś takiego jak olewanie, jak brak kontaktu, jak ignorowanie albo przerywanie czy brak szacunku, jeżeli uwaga skupia się na tej osobie, która mówi o tym spotkaniu. I to dokładnie zadziewa się w bardzo wielu naszych codziennych interakcjach, kiedy nie rozumiemy, co się dzieje, ale nasz system nawigacyjny, nasza interpretacja podpowiada nam, że właśnie, że ktoś nas olewa i że takie są fakty. I tak jak mówiłam, nie chodzi o to, żeby tych interpretacji się pozbywać, ale żeby zauważać, że to jest moja interpretacja. I w momencie, w którym widzę, że się wkręcam w jakąś historię, wrócić do tego pytania, no dobrze, a po czym poznaję? Skąd ja wiem, że ta osoba mnie ignoruje, że ta osoba mnie olewa, że ta osoba mnie nie szanuje? Co takiego ona robi lub mówi, że w mojej głowie się pojawia ta myśl? I teraz ta myśl mówi o moich potrzebach. Czy jeżeli na przykład myślę, że ktoś mnie olewa, no to zapewne chcę być usłyszana, wzięta pod uwagę, chcę kontaktu. I to jest to miejsce, w którym ja się mogę zwrócić ku sobie. Ale również skupiając uwagę na obserwacji, jeśli zobaczę, że no właśnie osoba patrzy na telefon i zadam sobie pytanie, dobra, a co to znaczy? To tak naprawdę wtedy, kiedy skupiam uwagę na obserwacji, to ja nie wiem, co to znaczy. Mam dużo różnych myśli, dużo różnych historii na ten temat, a może tylko jedną. Jak mam jedną, to jest trudniejsze, bo wtedy mam większą szansę w to, że będę w nią wierzyć, że to jest faktycznie prawda. Ale kiedy nie wiem, to wtedy mogę uruchomić sobie ciekawość i mogę zadać pytanie tej osobie: hej, co u ciebie? Mogę zadać pytanie samej sobie, co tam może się dziać. Mogę zacząć się zastanawiać. I ta ciekawość to dla mnie jest taki kolejny klucz, który otwiera nas, otwiera nasze serca, szczególnie w tych momentach, które są dla nas jakoś bardziej trudne czy stanowią większe wyzwanie. I z tym chciałam Was zaprosić na kolejne 3 dni, bo jest weekend, bo jest piątek, zbliża się weekend. Chciałam Was zaprosić, żebyście uruchomili swoją ciekawość i zaczęli się rozglądać i zaczęli sprawdzać, jak dużo obserwujecie, a jak dużo w Waszej głowie się pojawia interpretacji. I kiedy pojawiają się interpretacje, żebyście zadali sobie pytanie, to co ja takiego widzę lub słyszę? To może być ton głosu, to może być zmarszczenie brwi. To może być jakaś historia, którą niosę w sobie. Jeden z moich ulubionych cytatów Eckharta Tolle brzmi: The more past there is in a relationship, the more present you need to be. Im więcej przeszłości w relacji, tym bardziej obecni musimy być. Czyli jeśli niesiemy w sobie jakąś historię w danej relacji, to ja już wiem, co znaczy ten grymas, to zmarszczenie brwi, to zdanie wypowiedziane półgębkiem. I teraz, kiedy wiem, no to też reaguję na to, co wiem, w przewidywalny sposób. I w ten sposób cały czas nakręcają się te same historie, te same schematy. I wyjściem z tego, takim pierwszym krokiem do wyjścia, to jest zatrzymać się i uruchomić ciekawość. Przy okazji chciałam się z Wami podzielić też takim dużym zaskoczeniem, które przeżyłam jakiś czas temu, kiedy dokładnie to ćwiczenie, które Wam dzisiaj opowiadałam, zrobiłam z moimi dziećmi. I też im powiedziałam, czym jest obserwacja, czym jest interpretacja. Poprosiłam, żeby w tej scence krótkiej powiedzieli, jaka jest obserwacja. I zarówno moja córka lat 8, jak i mój syn lat 11 podali czystą obserwację. Powiedzieli, że ja podeszłam do taty w tym przypadku, który patrzył na telefon i nie patrzył na mnie, i powiedziałam, i tu użyj cytatu. To też jest taki ważny klucz do łapania obserwacji, żeby mówić dokładnie słowo w słowo, cytować słowo w słowo to, co słyszę. Tak jakby to zanotowała kamera, bo wtedy mam największą szansę, że zbliżę się do tej istoty obserwacji. To dużo ciekawości i dobrej zabawy Wam życzę w ten weekend i napiszcie o swoich wrażeniach.